Witajcie, z tej strony Ponguj, a w dzisiejszym odcinku omówimy sobie parę dosyć ciekawych nowych teaserów i informacji na temat nadchodzącego PopGoesa 2. Zapraszam do oglądania. Generalnie mamy 4 rzeczy, o których przydałoby się wspomnieć. Po pierwsze, takie najkrótsze w temacie PopGoes Arcade 2 i końcowego screenu. Podświetlony element został anulowany z powodu zmian fabularnych, jest teraz nieistotny, więc o tym już można zapomnieć. Po drugie, wczoraj pojawił się nowy teaser przedstawiający Blake'a z tytułem "Cokolwiek możesz zrobić, ja mogę zrobić to lepiej". Po podświetleniu widzimy też słowo Heartless, bez serca, w prawym dolnym rogu. Na teaserze możemy zobaczyć zniszczonego Blake'a z PopGoes 1. Wyraźnie widać, że został zaatakowany, a nie, że zepsuł się z czasem. Wystarczy spojrzeć na ogromne przecięcie na jego głowie przypominające jakieś dziwne pazury. Poza tym ma spore obrażenia na całym ciele, jest brakująca lewa stopa, zdaje się, że brakująca prawa dłoń, a także wielka dziura w brzuchu. Żeby normalnie chodzić, podpiera się tutaj ręką. Cała też lokacja, w której się znajdujemy, jest dosyć zastanawiająca. Ciężko stwierdzić, co to tak naprawdę za miejsce, wygląda jakiś stary podziemny korytarz czy coś. Widzimy wielką czerwoną strzałkę na ścianie po prawej, jakieś rury, megafon i inne dziwne bajery, a poza tym miejsce, w którym się znajdujemy, jest wykorzystywane jako swego typu magazyn. Widzimy jakieś szyby po prawej, kartonowe pudełko i puszki po lewej, i na lewej ściance widzimy też plany pizzerii PopGoesa, a także plany drukarki 3D. Widać też odłamki pękniętej szyby, czy szyb wentylacyjny za szkłem. Zastanawia mnie, czy to wszystko było tutaj wcześniej, że przyniósł tutaj Fritz i zostawił, że to jego miejsce, a może zaczął to wszystko zbierać Simon. Nie wiem, nie jestem pewny, ciężko stwierdzić. Niektórzy mówią, że to jakaś podziemna część pizzerii PopGoesa. Ale nie wiem, dziwnie by to wyglądało według mnie. Sam tytuł "Cokolwiek możesz zrobić, ja mogę zrobić to lepiej" też jest dosyć ciekawy. Pamiętajmy, że w oryginale mechanika Blake'a polegała na graniu z nim w Simon Says. My w pewien sposób papugowaliśmy po nim. Teraz ta kwestia, jeżeli odnosi się do Blake'a, bo to nie jest pewne, mogłaby sugerować, że cały koncept będzie tutaj jakoś kontynuowany, z tą różnicą, że teraz Blake będzie papugował po nas i będzie starał się zrobić wszystko lepiej niż my. Oczywiście cały ten cytat może mieć jakieś inne znaczenie. Taka pierwsza myśl na jego temat to porównanie animatroników PopGoesa do epitom animatroników. Te nowe z samej idei i nazwy mają być perfekcyjną formą, dokładnym odzwierciedleniem tych postaci, więc w pewien sposób to Simon może wypominać tutaj Fritzowi, że jego roboty są lepsze. Po trzecie, mamy nowy kod źródłowy i tym razem jest to coś naprawdę dużego. Wygląda i brzmi jak coś w pokroju jednej opcji do wyboru, którą Fritz zostawiał Stringsowi do odsłuchania. Generalnie brzmi też jak Fritz, no i ma sens, żeby to był on. Mówi tutaj o tym, jak działają animatroniki, a to on sam je stworzył. Skupia tutaj uwagę o 2 systemy, które nazywa umysłem i sercem. Umysł jest stały dla wszystkich animatroników, podczas gdy każdy posiada indywidualne serce, które jest połączone z Weaselware, systemem, który Fritz stworzył, i z tego miejsca są w stanie kontrolować wszystkie animatroniki, aktualizować ich serce jeśli potrzeba. Umysł generalnie skupia się na samozachowawczości i przetrwaniu. Gdy animatronik zostanie uszkodzony, na przykład straci rękę, będzie próbował wrócić do tej poprzedniej formy, dodrukuje sobie nową rękę. Co jednak jest ważne w całym tym odpisie, Fritz mówi o sytuacji, w której serce zostanie uszkodzone. Wtedy te instynkty przetrwania przybierają zupełnie inną formę, a animatronik staje się wściekły. I jest to generalnie bardzo ciekawy motyw dotyczący tego, co mogło pójść nie tak, wyjaśnić, jak te animatroniki stworzone do bycia całkowicie bezpiecznymi, niezdolnymi do ataku, nagle stają się zagrożeniem. Jeśli chodzi o cały umysł i serce, to według mnie umysł jest jako tako takim podstawowym oprogramowaniem, które odpowiada za różne rzeczy, jak na przykład właśnie to przetrwanie. Wszystko, co umysł posiada, skupia się mniej więcej na tym imitowaniu życia, co tworzy komputerowy odpowiednik żywego organizmu. Tymczasem serce jest czymś zupełnie innym, jest osobowością tego animatronika. Każdy z animatroników ma inne, własne serce, co sprawia, że PopGoes na przykład zabawia dzieci ze sceny, a Blake jest mechanikiem. Serce daje im cele, jakieś wytyczne, co mają robić i tak dalej. Bez serca są one tylko pustymi skorupami bez celu, bez myśli. Jedyne co robią, to walczą o to przetrwanie, o naprawienie siebie, o poprawne działanie. Tyle, że kiedy nie ma serca, robią to za wszelką cenę, bez względu na wszystko, co stwarza z nich poważne zagrożenie. Teaser Blake'a podaje nam nazwę Heartless,
bez serca. Sugeruje to, że ten właśnie animatronik, zniszczony Blake, jest Heartless Blake'iem, który jak widzimy po zniszczonej klatce piersiowej stracił to serce. Jest to naprawdę dosyć ciekawy koncept animatronika i tego, co się wydarzyło. Simon najwyraźniej uwolnił się, po czym zniszczył animatroniki Pop Ghousa. Możliwe, że nieumyślnie zostawił je same sobie, nie wiedząc, że te przetrwały i teraz z uszkodzonymi sercami zamierzają się na nim zemścić, ale możliwe też, że umyślnie zabrał im serca dla własnych celów, do wykorzystania ich w Epitome animatronikach, świadome lub nie konsekwencji. To bardzo ciekawy temat do przemyśleń. Pierwsza wiadomość z kodu źródłowego mówiła zimny, metalowy las serc i umysłów. Teraz, gdy wiemy, czym te serca i umysły są, jesteśmy w stanie przynajmniej odrobinę lepiej zrozumieć tę kwestię. Na początku myślałem, że może mieć to jakiś związek z ofiarami, może ze wspomnieniami, to jedyne co mi przychodziło do głowy. Jednak mowa tutaj o mechanizmach animatroników. No nieźle. Najwyraźniej Pop Goes 2 będzie konfrontacją pomiędzy umysłami, czyli Pop Goes animatronikami, które straciły swoje serca i w tym momencie próbują odzyskać stracone części. Czy chodzi tutaj jedynie o ręce i nogi, żeby jakoś tam normalnie wyglądały? Czy może chodzi o próbę odebrania tych serc? A pomiędzy tą drugą grupą, czyli właśnie sercami, czyli Epitome animatronikami. Mimo wszystko, jak kod źródłowy nam mówi, serca są powiązane z Weaselware, co w pewien sposób dawałoby teraz Simonowi możliwość panowania nad tymi animatronikami, kontroli ich. To wszystko naprawdę wydaje mi się bardzo ciekawe tutaj. Po czwarte i ostatnie mamy nowy tytuł gry. Nazywa się ona Pop Goes 2 The Dead Forest. Martwy las. Nie jestem 100% pewny, co ten tytuł znaczy, ale istnieje już sporo nawiązań do lasu w tym miejscu. Zimny, metalowy las serc i umysłów, rzeczy się tutaj zmieniają, las rośnie. Ktoś zwrócił mi też uwagę, że Fritz Glade, samo słowo glade to po polsku polana, znajdująca się wewnątrz lasu, więc jeśli by o to chodziło, to sugerowałoby to w pewien sposób, że wszystko dookoła Fritza Glade'a, wszystko dookoła polany, to znaczy las, jest martwy w tej chwili. Nie wiem, ciekawy temat do przemyśleń. Tymczasem w tym odcinku wyjaśniłem wszystkie te najnowsze informacje i teasery. Nie mam więcej teorii na ten temat, ale na pewno jest to bardzo ciekawy rozwój wydarzeń i dużo informacji do przemyślenia. Dziękuję Wam za oglądanie i nie zapomnijcie pozostawić własnych teorii, przemyśleń w komentarzach poniżej. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!